Michał, to już twój drugi koncert w Wiedniu. Drugi w Wiedniu, tak. Wydałeś w zeszłym roku płytę Dreamer anglojęzyczną. Jak rozwija się twoja kariera międzynarodowa? Wiesz co, trudno mi jest to ocenić. Koncerty za granicą są. Nie jest ich może super dużo, aczkolwiek nie jest ich też, nie ma ich też w ilości zero. Więc myślę, że jakoś to wszystko idzie do przodu. Ja też o tym bardzo intensywnie myślę, żeby ta kariera rozwijała się nie tylko w kraju, ale też poza granicami. Być może też w przyszłości przyjdzie taki moment, że będę chciał ponownie wystąpić w konkursie piosenki Eurowizji. Nie jest to wykluczone, bo jednak była to wspaniała przygoda, która myślę, że jest na tyle wciągająca, że chce się do niej wracać. I były takie możliwości, żeby mógł być wcześniej zaproszony jako reprezentant Polski do tego konkursu, aczkolwiek myślę, że na wszystko przychodzi swój czas i to jeszcze nie jest ten moment, myślę, że to jest trochę za wcześnie, ale tak, jestem po premierze swojej płyty stosunkowo niedawno, chociaż w mojej głowie są to lata świetne i już najchętniej nagrałbym kolejną płytę, ale tak naprawdę nie minął jeszcze rok od wydania płyty Dreamer i jest mi ogromnie miło, że mogę gościć tutaj w Wiedniu, w Austrii z koncertem z trasy Dreamer Tour, który jest dość osobliwy, pełen emocji. Może nie jest tak rockowy jak ostatni koncert, bo jest zupełnie innym przedstawieniem mnie w wersji muzycznej, ale myślę, że jest równie atrakcyjny, a nawet powiedziałbym, że o wiele bardziej dopieszczony niż ten, z którym byłem ostatnim razem. No i ogromne podziękowania tutaj dla Patrycji i dla Basi, że udało im się to wszystko ogarnąć w tak profesjonalny sposób. To ogromnie miłe, że ludzie, którzy tak naprawdę nie są ze mną związani więzem krwi, są czasami tak bardzo pomocni i życzliwi. Naprawdę, dziękuję. A co było inspiracją do powstania płyty Dreamer? Wiesz co, takie motto, które dla mnie jest mottem przewodnim do tego wszystkiego, co robię, to są marzenia. Ja uważam, że marzenia determinują całe nasze życie do tego, żeby zmieniać siebie, zmieniać świat, zmieniać drugiego człowieka, żeby móc się rozwijać. I to jest Dreamer. Dreamer to taka płyta, która ukazuje i mój rozwój w tym świecie muzycznym i to jest mój język chęci przekazania wszystkim ludziom tego, że bez marzeń nie jesteśmy w stanie funkcjonować. No jeszcze byśmy wrócili do Wiednia, bo to jest twoja druga wizyta. Jak się tutaj czujesz i czy zdążyłeś coś zobaczyć? Tak, zdążyłem zobaczyć, byłem na zamku, widziałem go wczoraj, był bardzo, tak. Nie będę wymawiał nazwy, gdyż wolałbym się nie przejęzyczyć. A jak wiadomo, niemiecki nie jest aż tak łatwy, chociaż bardzo mnie się podoba ten język. Myślę, że niewielu twierdzi i ma takie zdanie, ale ja bardzo lubię. Zresztą przez długi czas w szkole uczyłem się niemieckiego, ale dzisiaj jestem w stanie tylko powiedzieć ich bin da. Albo przedstawić się. Co nie zmienia faktu, że bardzo podoba mi się to, jak ten język brzmi, w szczególności tutaj w Wiedniu, dlatego że on jest trochę lżejszy w przekazie, niżeli na północy. Jak się przed tą publicznością tutaj wiedeńską czujesz? Bo masz tutaj swój fan klub i tutaj wiem, że odbywa się w tym momencie takie spotkanie, wszyscy na ciebie czekają. Jak ty się czujesz przed tą publiką? No tak, to jest w ogóle taka sytuacja, że oczywiście jest to koncert. Zresztą wielu ludzi przyjeżdża też spoza granic Austrii. I jest to koncert, ale jest to też takie zwieńczenie naszej takiej fanowskiej relacji, tak? Że ci ludzie, którzy mają bliżej nieco niż do Polski, przyjeżdżają tutaj, wszyscy się spotykamy i raczej liczę na to, że będzie tutaj więcej osób jednak z
tych fanklubów zagranicznych niż z polskich, chociaż też z Polski przyjeżdża jakaś pokaźna grupa osób. I jest to niesamowite, że ci ludzie cały czas próbują wspierać mnie poprzez zarażanie innych osób do mojej muzyki, co jest, myślę, że niezwykłe bardzo i takie osobliwe. A masz czas na spotkania ze swoimi fanami? Zależy, co mam na myśli. Oczywiście po koncercie zawsze zostaję, żeby podpisywać zdjęcia, płyty, zrobić sobie po prostu takiego tak zwanego przytulaka z każdym, bo uważam, że bez ludzi, którzy są naszymi odbiorcami, tak naprawdę artysta jest na takiej średniej pozycji. Więc siłą rzeczy oni dają nam energię do tego, żeby tworzyć, dają nam poczucie bezpieczeństwa, że mamy dla kogo tworzyć. Więc jakby my też jesteśmy w ich stronę bardzo wdzięczni za to, że są tak bardzo zaangażowani. Zawsze prezentujesz nienaganne stylizacje i chciałam Cię zapytać, kto i co jest Twoją inspiracją i czy często korzystasz z pomocy stylisty? I trudno powiedzieć, co jest moją inspiracją, bo no, dzisiaj wyglądam jak meduza i być może to była właśnie moja inspiracja. Ale to wszystko zależy od tego, jaka jest okazja, na co przeznaczona jest ta stylizacja, bo wiadomo, że teraz jest to mój w zasadzie ostatni koncert z płyty i z trasy Dreamer Tour. I do tego powstały osobne zupełnie stroje, które symbolizują bardziej świat, który jest pozaziemskim, jest zwiewny i to świat, w którym spełniają się marzenia. Wiadomo, że marzenia spełniają się gdzieś tam na górze, a tutaj jest ich efekt. Dlatego to wszystko jest takie ulotne, ale jeśli chodzi o stylizacje, które są dobierane później, odpowiedzialny jest za to wiele ludzi, bo nie mogę powiedzieć, że tylko ja się ubieram. Oczywiście, że ja wybieram te stroje, ja je akceptuję. Często jest tak, że ja składam te sety, ale myślimy wspólnie nad tym. O, dziękuję bardzo. Kto... Bo ja nie wiem, czy to wiesz, że ubierasz się również w projekty Laury Lach-Filip, która mieszka w Wiedniu. Laura Lach-Filip. Tak, i ona współpracuje z tym stylistą Mateunia. Mateunia. I ona Tak. uszła taką kurtkę z Kurtkę czarno-białą i taki płaszcz w kratę z Tak. kołnierzem fioletowym. I ona dzisiaj będzie na koncercie. Proszę Tak? bardzo. No to Za super, moją to się sprawką. cieszę, to się cieszę Dla bardzo. mnie też uszyła parę rzeczy, także No jest finansowo, że tak powiem. jest. Dokładnie. To proszę mnie przyprowadzić po koncercie tam do nas. Tak. No, Dobrze, bardzo chętnie. I jeszcze takie właśnie nawiązując do Twoich stylizacji, w Polsce jesteś uważany za kolorowego ptaka. No nie tylko w Polsce. Jaką cenę płacisz za swoją odmienność? Ja myślę, że jakby stosunek odmienności w dzisiejszej rzeczywistości jest zupełnie inny niż kiedyś. Że dzisiaj tak naprawdę ja jestem na poziomie normalnym w stosunku do tego, co dzieje się na świecie stylizacyjnie. Oczywiście mam swój nurt, w którym się poruszam i jakąś swoją stylistyczną fanaberię, aczkolwiek myślę, że to jest na takiej granicy dobrego jeszcze smaku, myślę. I trudno chyba w dzisiejszym świecie powiedzieć, że jest to dziwne, bo myślę, że nie. Już nie. To nie ten świat. Jak sobie radzisz z takimi właśnie skrajnymi reakcjami na Twój wizerunek? Bo ludzie różnie reagują. Nie da się koło Ciebie przejść obojętnie, więc na pewno różne reakcje już widziałeś. Jak sobie z nimi radzisz? To jest chyba taki największy miernik tego, czy jesteś w stanie na człowieku wywołać jakąś reakcję, czy nie. I oczywiście najważniejsze jest to, żeby mieć charyzmę wewnątrz siebie i tym zarażać drugiego człowieka. Ale jeśli jest miejsce w tym całym świecie, który jest tak bardzo barwny i pełen różnych dziwnych rzeczy na taką osobę jak ja, to znaczy, że
uformowałem jakiś swój świat, do którego ludzie lubią przychodzić i w którym czują się komfortowo, w którym być może czegoś się uczą i dają sobie szansę na jakiś rozwój taki spirytualistyczny, taki duchowy bardziej. A jeżeli chodzi o Twoje stylizacje, które pojawiają się na Instagramie, bo tak troszeczkę ostatnio śledzę Twój profil, sam go prowadzisz? Znaczy prowadzę go sam, gdyż ja mam do tego konta dostęp, ale tworzymy go razem z Michałem tam z tyłu siedzi. I to razem robimy wspólnie te sesje, zamieszczamy te zdjęcia i myślimy, jak ma to wyglądać, żeby nie było to kolejnym modowym Instagramem, a czymś, co będzie po prostu wyróżniało się na tle tego wszystkiego, co teraz się dzieje. I wydaje mi się, że znaleźliśmy całkiem ciekawą ścieżkę. Może na pewno. A ja jestem ciekawa, jakim byłeś dzieckiem i kim chciałeś zostać, jak byłeś mały? Jakim ja byłem dzieckiem? Podobno nie można było mi nie wybaczyć winy, którą popełniłem. Myślę, że równie ruchliwym, ale też przywiązanym do swojej mamy i pełnym takich emocji, co nie zmienia faktu, że zawsze wiedziałem, że ciągnie mnie do takich artystycznych rzeczy i że na początku był taki moment w moim życiu, że chciałem bardziej zostać modelem, aczkolwiek wzrost mi na to nie pozwolił. A muzyka zawsze była ze mną z racji tego, że mam rodzinę z korzeniami muzycznymi. I tak to się wydarzyło. Później założyłem zespół i ten zespół spowodował mój ogromny wkład w mój rozwój taki i osobowościowy, takiego zahartowania. I teraz jestem w tym miejscu, w którym jestem. Co uważasz za swoje największe osiągnięcia? Myślę, że największym moim osiągnięciem jest to, że nigdy nie poddałem się dążeniu do celu, bo droga, którą przybyłem, jest bardzo długa, mimo tego, że mam bardzo mało lat, chociaż już to się starzeje niestety. Ale ta wytrwałość to jest chyba taka cecha, z której ja mogę być dumny i wiem, że nikt mi tego nie odbierze, bo wszystko inne może być zabrane tak naprawdę. Jesteś bardzo zajętym człowiekiem. W jaki sposób odpoczywasz i czy już sobie urlop jakiś zaplanowałeś? Czy... Wczoraj odpoczywałem, dzisiaj już trochę mniej, bo już głowa jednak jest trochę zajęta. Jest mały stresik, ale to dobrze, musi być stresik. Wyjeżdżam i próbuję się czuć swobodnie w świecie, w którym się otaczam po prostu. To jest taki mój sposób na odpoczynek. Niedawno adoptowałem psa z takiej fundacji, która ratuje psy przed tym, żeby trafiły do schroniska. Ta fundacja mieści się w Wieluniu. I adoptowałem Hektorka, który jest teraz w Łodzi, bo nie mógł ze mną przylecieć, bo nie chciałbym mu zrobić krzywdy, wsadzając go do ruchu bagażowego. Więc jeśli uda mi się zrobić przewodnika emocjonalnego dla niego, to będę mógł z nim latać na pokładzie samolotu, a jeśli nie, no to będę musiał go po prostu na tych kilka chwil, kiedy wyjeżdżam, zostawiać u przyjaciół lub rodziny. I teraz to on jest takim moim oczkiem w głowie i pozwala mi na obowiązek, który myślę, że jest każdemu potrzebny. Często wracasz do domu? Do Jasła? Nie jest to często. Myślę, że maksymalnie 3 razy w roku. 4 to jest już taki, że tak powiem, dobry wynik. Jakie jest Twoje największe marzenie? O, największe marzenie. Ja podchodzę do marzeń w taki sposób, że jak się spełni, to opowiem. A jakby wypowiadanie je w przestrzeń przed tym, jak to się stanie, może mu tylko zaszkodzić. To może inaczej, jaki jest Twój cel teraz, taki najbliższy? Najbliższy cel, na pewno koncerty, które zaczną teraz sezon letni, przygotowania do trasy jesiennej, która będzie zupełnie inną odsłoną trasy Dreamer, ale z nową scenografią, z nowymi nastrojami, z nowymi aranżacjami muzycznymi.
No i myślę, że przyjdzie czas na kolejną płytę i projekty, które będą projektami muzycznymi i nie tylko. A w jakim stylu muzycznym czujesz się najlepiej? Dreamer to ty właśnie? Taki prawdziwy? Na pewno ta trasa daje mi ogromne spełnienie takiej swojej ekstrawagancji, gdzie mogę totalnie odpłynąć i mogę nie być zrozumiany przez ludzi. I jestem tego świadom, bo jest to mocno odbiegające od koncertów, które mają miejsce w Polsce, ale jakoś mi to nie przeszkadza. Jesteś osobą dość prywatną. Jak sobie radzisz z tym szumem wokół Ciebie, z tą popularnością? Na szczęście mieszkam, przeprowadziłem się do Warszawy jakieś, myślę, że będzie 10 albo i więcej lat, jak już tam mieszkam. Więc miejsce, w którym ja mieszkam, nigdy nie zostało opuszczone, więc ci ludzie, którzy tam są w sąsiedztwie, wszyscy mnie znają. Już nie ma jakby problemu poruszania się po mieście. Oczywiście jak wyjeżdżam do innego miasta, już bywa gorzej, ale potrafię zachować tą prywatność i potrafię zniknąć, kiedy trzeba. Co inspiruje Cię w życiu i na scenie? Nie ma jednej rzeczy, która mnie inspiruje. Inspiruje mnie wszystko, co nas otacza. Inspirują mnie inni ludzie, którzy pozwalają mi się rozwijać. Inspiruje mnie świat, który wysyła nam różne sygnały, a my musimy je tylko odebrać. I nie wiem, chyba takie rodzeństwo też mnie inspiruje, myślę. Zawsze mi daje takie ogromne wsparcie, że wiem, że zawsze mogę na nich liczyć, a to też jest jakaś inspiracja. Czy zastanawiałeś się kiedyś, żeby wyemigrować, żeby wyjechać z Polski? Ja wiem, że w Polsce nie będę mieszkał na przyszłość. W przyszłości w sensie, bo jednak chcę zwiedzić świat i być bardziej kosmopolitaninem, tak to nazwijmy. I czuję się bardziej mieszkańcem świata niż jednego kraju. Gdzie widzisz się za 5 lat? Na szczytach. Takich prawdziwych czy na szczytach z przebojów? Myślę, że szczyt dla mnie jest każdym rodzajem, bo nie ukrywam, że chciałbym kiedyś wyruszyć na wspinaczkę też i zmierzyć się z czymś, co wywołuje adrenalinę, bo ja uwielbiam, kiedy coś się dzieje, kiedy jest czasami niebezpiecznie, ale nie będę mówił, że nie chciałbym też szczytować na listach przebojów. Poza muzyką, jakie jest Twoje największe hobby? Czy interesujesz się sportem? Uprawiam sport. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że interesuję się sportem, bo nie jestem zagorzałym fanem piłki nożnej ani żadnej innej dyscypliny sportowej. Chyba że jest to łyżwiarstwo figurowe, chociaż to też w sumie jest dyscyplina sportowa jednak. Ale jestem aktywny w swoim życiu. Nie ma tam czasu na nudę, a jeśli jest, to jest źle. A muzycznie jak dbasz o swój głos, jak pracujesz nad swoją profesją? Tak na co dzień, czy tak Nie na co dzień, na co dzień. Znaczy wiadomo, że jest taki okres też w moim funkcjonowaniu, że tych koncertów jest tak dużo, że czasami już mam ochotę tu się zamknąć i nic nie robić. I nie wydobywać z siebie żadnego dźwięku. Ale to trwa niestety bardzo krótko, bo jednak tęskni się do tego, co się robi, jeśli się to kocha. No ja mocno dbam o głos. Lekcje śpiewu, staram się przestrzegać wszystkich zasad śpiewaków, którzy nie są śpiewakami rockowymi, a bardziej operowymi. I nie jest to łatwe, bo jest to dużo wyrzeczeń, ale myślę, że daje. Nawiązałeś do śpiewaków operowych. Troszeczkę więcej coś na ten temat, bo wiemy, że
Twoja siostra Tak. jest zawodową śpiewaczką, to ona udziela Ci tych wspaniałych rad. Jeśli widzę się z nią, albo jestem u niej, albo ona u mnie, to razem ze sobą pracujemy nad rozwojem wokalnym. Jest to zupełnie inna szkoła, w sensie, że kiedy byłem w Stanach i poszedłem na lekcję śpiewu do takiego Steve'a, który jest coachem w voice w Ameryce i jest takim prywatnym trenerem Jennifer Lopez i różnych innych gwiazd tam, to ich sposób śpiewania jest zupełnie inny niż nasz w Europie i w Polsce, bo jest oparty na śpiewaniu gospelowym, a my jednak mamy podwaliny bardzo mocno ukorzenione w śpiewaniu klasycznym. Więc trudno jest się przerzucić na jeden sposób śpiewania z drugiego sposobu śpiewania, więc jednak staram się dbać w sposób klasyczny, który jest o wiele bardziej trudniejszy, bo jednak rozrywka wydaje mi się, że jest trochę prostszą formą komunikowania się muzycznego ze światem. A możesz troszkę opowiedzieć, jak zaczęła się Twoja przygoda ze śpiewaniem? Kto odkrył Twój talent? Myślę, że taką pierwszą osobą, która mnie zaprowadziła gdzieś, co mógłbym z tym zrobić, to była moja siostra starsza. Bo ona mnie zapisała na lekcję śpiewu do Miejskiego Domu Kultury i od tego się zaczęło. Później to ucichło, ja nigdy się nie angażowałem w żadne apele szkolne, w żadne takie jakieś konkursy dziwne. Nie, to nie było dla mnie, bo ja jestem raczej osobą taką wstydliwą, powiedziałbym. Więc zawsze mnie to krępowało, jak wychodziłem na środek i musiałem coś zrobić. I nadal jest tak, że jeśli jest mała grupa ludzi wokół i są jakieś eventy zamknięte, to jest dla mnie największy koszmar na świecie, żeby przed nimi wystąpić. Bo jest to krępujące po prostu. A duża ilość ludzi zawsze jest taką energią, którą się łapie, później się ją wykorzystuje i mieli się ją w taki swój osobisty sposób, jest wszystko w porządku. Więc myślę, że to była moja siostra. I później była taka długa przerwa i wpadłem w szponę zespołu mojego przyjaciela Kamila Chaplin. Takie dwa ptaki się spotkały na swojej drodze. I to był mój największy rozwój, bo zaczęło się komponowanie, własne pisanie tekstów, własne pisanie rockowych melodii. To było naprawdę coś niezwykłego. Wydaliśmy wspólną epkę, która miała 4 utwory. I później rozpoczął się okres X Factor. Ile miałeś lat w tym czasie? 15 chyba. Zmieniając temat, chciałem powiedzieć, że jako fan Eurowizji bardzo się ucieszyłem z faktu, że powiedziałeś, że rozważasz powrót na Eurowizję w najbliższych latach. I chciałem się Ciebie zapytać, co uważasz o wyborze Tui jako reprezentanek Polski na tegorocznej Eurowizji? Czy wybór tak specyficznego zespołu? Nie, żeby się mocno na ten temat wypowiadać. Ja myślę, że ludzie, którzy zajmują się rozwojem kultury w Polsce, wiedzą, co robią i być może chcą zaprezentować Polskę w takiej odsłonie bardziej folkowej. Nie ukrywam, że trzymam za dziewczynę bardzo mocno kciuki, ale nie mam pojęcia, jak sobie radzą, jak są odbierane poza granicami Polski, bo wierzę w to, że może być to nie wiem, jak to nazwać. Czarny koń? Nie. Nie? Nie, bardziej chodziło mi o to, że ludzie za granicą czasami mogą tego nie zrozumieć. To też prawda. A czy masz jakieś dla niej rady na występ? Ja myślę, że to jest show must go on, że ta ich energia z każdym krokiem musi wzrastać i być bardziej przekonująca, jeżeli one zamykały się same w sobie. Mam nadzieję, że ten odbiór poza granicami Polski jest dobry i że pozwala im to rozwinąć skrzydła. Wiem, że są w dobrych rękach stylizacyjnie, bo szyje dla nich stroje ta sama osoba, która uszyła mi stroje na trasę O, i często też zajmuje się moimi stylizacjami. Więc wiem, że są też dopieszczone tam w każdym calu i mają dobrą opiekę i trzymam ogromnie za nie
kciuki, bo uważam, że ten numer jest dobrym numerem. Dobra, no rozumiem. A wracając do tematu tej uroczej Eurowizji, czy przysłuchałeś jakieś piosenki i czy masz jakieś faworyta? Nie. Nie, jeszcze Nie słuchałem. Nie słuchałem. Jakby moje życie teraz składa się z zupełnie innych priorytetów i pewnie kiedy przyjdzie czas tego finalnego wyboru, półfinałowego i finałowego, z tymi numerami się zapoznam, ale no teraz jakby jestem w trakcie swojej trasy, rozumiem. i poszukiwań muzycznych, także No właśnie, też mam pytanie odnośnie Twojej przyszłości muzycznej. Czy masz już jakieś plany na nową płytę, czy możesz zdradzić nam kawałek tajemnicy? No na pewno już jakieś... tajemnicy na pewno zdradzić nie mogę. Jest wiele rzeczy i wiele projektów, w które chciałbym włożyć ręce. Jeden projekt jest, myślę, dość kontrowersyjny i może okazać się ciekawy, ale nic o tym mówić, dopóki się to nie rozpocznie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze nie jedna okazja, żeby usiąść tutaj wspólnie i poruszyć te tematy tutaj w Wiedniu. I że tak naprawdę to wszystko będzie się rozrastało. A w jakim kierunku muzycznym? Myślę, że na pewno chciałbym liznąć i wrócić do takiego hard rockowego grania, ale też nie w pełni nie chciałbym, żeby to był long play tylko i wyłącznie z taką muzyką. A wracając też do Twojej przyszłości, chodzi mi o Twój występ na Eurowizji w 2016 roku. Czy na przestrzeni lat zmieniłbyś coś w tym występie? Myślę, że takich rzeczy się nie rusza, nie zmienia. One były takie, jakie były i jakby myślę, że na tyle estetyczny był ten występ, Osobiście też akurat, że naprawdę występ był świetny. że być może można było coś dodać, ale tak jest bardzo uniwersalnie i zawsze będzie świeżo. I ostatnie moje pytanie, takie chyba oczywiste. Czy masz jakiś typ wyboru następnego reprezentanta Polski na Eurowizji w następnych latach? Czy jakiś artysta, Twoim zdaniem, jest na tyle ciekawy, żeby mógł się zaprezentować na europejskiej scenie? Wiesz co, ja myślę, że Polska jest na tyle ogromnym krajem, że jest tam mnóstwo ludzi, którzy mogliby się zaprezentować, ale w takim świecie, jakim jest konkurs piosenki, który jest największym konkursem piosenki chyba na świecie, Dokładnie. nie wystarczy tylko dobra piosenka. No, też To musi być ktoś, czasami może być ktoś, kto nie potrafi śpiewać, ale będzie mógł wyrazić swoje emocje w taki sposób, które zostaną zaakceptowane przez miliony ludzi przed telewizorami i to się najbardziej liczy. Nie potrafię wskazać takiej osoby jeszcze. A może to właśnie będziesz Ty? Ja osobiście mam taką nadzieję. Może tak będzie, trzymajcie kciuki. Myślę, że takie koncerty, które tutaj które odbywają się w ogóle poza granicami Polski, tylko i wyłącznie pozwalają mi zbudować większą liczbę odbiorców poza granicami Polski, którzy będą być może w przyszłości przyczyniali się do tego, że te miejsca będą coraz wyższe. W jakim stylu muzycznym sam czujesz się najlepiej? Ja wychowałem się na rocku, więc na pewno muzyka rockowa jest najbliższa, ale też uwielbiam elektronikę i mówię tutaj bardziej o jakimś minimalu albo techno, co bardzo dobrze też wychodzi w miksie z taką muzyką progresywną, rockową. Czyli będzie eksperyment. Będzie eksperyment, jak zawsze. A jeśli chodzi o Twój występ, jeszcze wrócę do talent show, dlatego że chyba wszyscy pamiętamy ten Twój występ z piosenką Dziwnie jest ten świat. Czy to jest jakaś szczególna piosenka dla Ciebie? To jest piosenka po prostu, która jest wiecznie na czasie, wiecznie pozwala zrozumieć drugiemu człowiekowi, że na przestrzeni lat tak naprawdę nie zmieniło się nic poza architekturą, że zawsze było tak, że mogliśmy na siebie liczyć, ale też byliśmy dla siebie największym wrogiem. Ale myślę, że ten utwór jest na tyle szczególny, że ma uświadomić drugiego człowieka właśnie, że jesteśmy i powinniśmy być dla siebie pomocą. A co sam chciałbyś swoją muzyką przekazać, tą swoją autorską?
Wolność. To jest słowo klucz do tego wszystkiego. A teraz czujesz się wolny? Trudno jest czuć się wolnym, kiedy tak naprawdę jesteś zależna od wielu czynników w swoim życiu. Myślę, że żaden człowiek wbrew pozorom nie może się czuć wolny, ale na tyle, na ile mogę się czuć wolny, jestem wolny. Dlatego teraz następne pytanie, czy ty się teraz czujesz człowiekiem zrealizowanym? Czy ty się realizujesz w tym, co robisz? Absolutnie, no absolutnie jakby spełniam swoje marzenia z dzieciństwa, więc dokonałem ich realizacji z wielkim sukcesem, więc czuję się spełniony, ale z każdym rokiem są inne postanowienia i te postanowienia muszą się też spełnić, żeby się działo, musi się dziać. Ja nie lubię nudy po prostu. Ale widać, że cały czas się rozwijasz, także ten progres jest i jest słyszalny też. No to jest najważniejsze dla mnie, że nie ma stagnacji i nie ma takiego marazmu, i dlatego te płyty są takie eklektyczne, że i jest rockowo, jest balladowo, jest czasami, powiedziałbym, że aż za bardzo spokojnie, ale są różne gatunki muzyczne, jest trochę tanecznie i to pozwala mi po prostu na ukazywanie swojej wrażliwości i tego, że rzeczywiście jak wracam do domu, to nie króluje tylko Rammstein, ale też Madonna albo Moniuszko. Tak. Czyli tutaj będziesz cały czas na takiej pozycji, w której nie dasz się zaszufladkować do żadnego konkretnego gatunku muzycznego, tak? Jakbyś chciał o swojej Stworzę swój twórczości. własny. Stworzę swój własny. To tak Michała. Dokładnie, szpakoza. A kiedy jeszcze wrócisz do Wiednia? To nie ode mnie zależy, ale myślę, że skoro udało się zorganizować po raz drugi koncert, to nie będzie przeszkód, żeby przyjechać tutaj po raz kolejny. Jeśli nie za rok, to za 2 lata. No to my się cieszymy w takim razie. Mam nadzieję, że ty też chętnie wrócisz. Ja bardzo, 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 zawsze z przyjemnością.